Ogólnie mówi się, że ryż nie jest aż tak zdrowy, jak podają czasami media. Więc w Indiach ogólnie prowadzi się politykę, że czym mniej ryżu, tym lepiej. Chociaż powiem szczerze, tego nie widać. Tutaj u nas w Pendżabie wszędzie jest ryż. Bardzo dużo jest plantacji ryżu. Potrzeba do tego bardzo dużo wody. No i też sporo pracy. Dużo ludzi, że tak powiem, gołymi nogami musi stać w wodzie. A jest ryzyko węży. Tutaj bywają bardzo duże węże. Oczywiście jadowite. Więc moim zdaniem to nie jest aż tak opłacalne, ile tak naprawdę to kosztuje, bo tak naprawdę człowiek może życie przy tym stracić. No i troszkę niestety właśnie to pochłania wodę. Tylko oni nie biorą tej wody z komunikacji, tak jak u nas wszędzie jest komunikacja miejska. Oni tutaj mają bardzo często, że tak powiem, źródła z podziemi. I to jest właśnie ten silnik, który wysysa tą wodę z podziemi. I to już jest na prąd. Jak widzicie, tutaj jest kabelek i kontakt jest schowany, uwaga, w starej lodówce. Bardzo mi się podoba właśnie to ich ekonomiczne i ekologiczne trochę podejście do życia, że jeśli coś jest jeszcze do użycia, to oni to użyją w 100% albo i w 200%. Tak. Tak więc jak widzicie, tutaj jest ryż wszędzie. Tu jest ryż. I tu po tej stronie jest ryż. Tu ładnie go widać. Widać sam ryż. I tak. I jak widzicie, tutaj jest taka rzeczka. Oczywiście ona nie jest naturalna, zrobiona przez ludzi, właśnie żeby nawodnić ten ryż. Tak więc idzie sobie tutaj ścieżka, idzie, tak jak i my idziemy. I są tutaj czasami takie dziurki, że tak powiem, takie ujścia. I to właśnie rozprowadza dalej wodę do ryżu. I oni podlewają ten ryż partiami. Czyli tak, jedna część, a jak widzicie tutaj jest dziurka i tak troszeczkę zakopana, czyli tutaj już woda nie idzie. Ale może szła na przykład kilka godzin temu. Tak więc rozkopują tutaj tą dziurkę, tu. I wtedy ta część plantacji jest nawodniona. Wystarczy wody, zamykają tą dziurkę, zasypują i idą dalej. I jak widzicie, tu jest bardzo dużo terenu, więc pracy też przy tym jest sporo. Jak widzicie, tutaj sporo tego ryżu jest. I tutaj też jest taki motor właśnie. Oni mówią na to motor, a tak naprawdę silnik, który wyprowadza tą wodę z podziemi. I bardzo dużo właśnie to jest w gospodarstwach też domowych. A tam nawet studnia jest. O. I tutaj jest właśnie rurka. I chyba nie ma tego silniczka, czy jest? W każdym bądź razie tutaj ogólnie też jest po tej stronie ten system opracowany, że jest rzeczka, są ujścia, proszę o. Oni sobie tak w ten sposób radzą. U nas może by kombinowali z jakimiś rurkami. A tutaj proszę, ziemią przysypią. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak w ogóle wygląda taki ryż z bliska. Fajnie, bo już ma te ziarenka. Tu Pan nam jedzenie robił. To znaczy ja akurat nie jadłam, bo się trochę bałam. Bo niestety ja mam żołądek bardzo delikatny. Ale tak, tutaj indyjskie dzieciaki, że tak powiem, miały frajdę. I tutaj jest właśnie ten ryż. Nie wiem, dla mnie to fajnie wygląda, to jest w ogóle fenomenalne. Tu są te ziarenka.
Oczywiście jeszcze nie jest czas zbiorów, także one nie są gotowe. Wcześniej była sama ta trawka. A teraz są właśnie i ziarenka. Ślicznie to wygląda. Także moim zdaniem ryż kosztuje o wiele mniej niż tak naprawdę ile kosztuje jego wyprodukowanie. Bo później trzeba właśnie go jeszcze przemielić, że tak powiem, oczyścić. No, a u nas, że tak powiem, no i tutaj też kosztuje grosze. Tak więc dopiero musiałam przyjechać do Indii, żeby zobaczyć, ile pracy kosztują pewne rzeczy, bo ja jako miastowa to na przykład ryżu nigdy nie widziałam produkcji, mimo że trochę w Indiach też byłam. I przyznam szczerze, że no, sporo to pracy jednak potrzebuje. Zresztą no, ogólnie rolnictwo, tak? I moim zdaniem rolnictwo jest niedocenianą dziedziną ogólnie u nas w świecie. A szkoda. Bo w sumie od rolnictwa zależy nasze życie, nasze żywienie. I chyba chcemy, żeby dawali nam zdrowe warzywka, a nie jakieś pełne syfu, tak? Tak więc ogólnie ja podchodzę do żywności, że nie chcę wyrzucać, nienawidzę marnotrawstwa jedzenia. Tak więc polecam trochę przemyśleć, że jednak nawet samo wyprodukowanie, już nieważne ile to kosztowało, ale wyprodukowanie takiego warzywa, czy chociażby ryżu, jednak kosztowało czyjąś pracę, tak? I to czasami nad pracę, przyznam szczerze, w nadludzkich warunkach. Tak jak ja widziałam ludzi właśnie, jak rozsiewali ten ryż, no to na kuckach, normalnie w wodzie prawie po kolana, gdzie mogą być te węże, o których już wspominałam. Oczywiście w upale ponad 40 stopni i oni to robili w słońcu, w pełnym słońcu. I oczywiście dostają za to marne grosze, no bo to przecież, że tak powiem, robotnicy, robole, o. A jednak, no ja osobiście bym się nie nadawała do takiej pracy, tak? Mówię nawet fizycznie. Także ja ryż bardziej szanuję. Zanim tu przyjechałam, nie szanowałam, można powiedzieć, wcale ryżu. Tak, jadłam albo jak zostawało, a to wyrzucę, co mi tam, tak? Nie, teraz moje podejście się w ogóle zmieniło. Teraz zanim coś wyrzucę, to przemyślę chyba z 5 razy. Tak więc polecam przemyśleć.